Hey guys, I'm Dave Canterbury with Self-Reliance Outfitters in the Pathfinder School, hanging out with my buddy from Crocodile Bushcraft today. Want to say hi to all the guys in Poland that couldn't make this event, but I assure you that we will be in your neck of the woods sometime in 2018 or 19. Until then, we'll see you later, guys. How's that, brother? Thank you very much. Siemanko, z tej strony Piotrek, witam Was na kanale Crocodile Bushcraft. Dziś chciałem Wam zdać relacje z warsztatów organizowanych przez duński sklep bushcraftbutiken.dk. Warsztaty zostały zorganizowane w związku z trasą Dave'a, autora m.in. książki Bushcraft 101. Głównym punktem programu było spotkanie z autorem i światowej klasy ekspertem bushcraftu i survivalu, jakim jest Dave. Prócz samych wykładów sklep Bushcraft Butiken stanął na wysokości zadania, żeby nadać temu weekendowi iście bushcraftowego klimatu. Dosyć duża łąka sąsiadująca z lasem, w którym można było zostać na noc, była podzielona na kilka sektorów. Na wejściu stał kontener, w którym sklep prowadził sprzedaż artykułów, które ma w swojej ofercie. Można było zaopatrzyć się w bushcraftowy sprzęt od kuksy aż po hamaki, plecaki, siekiery czy noże. Bardzo duża oferta i same najlepsze marki znajdowały chętnych na zakupy. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Zaraz obok sklepu była kuchnia, gdzie za niewielką opłatę jadłeś ile chciałeś. Do wyboru były dwa rodzaje gulaszu z kociołka i prosie z grilla. Dodatkowo sałatki i napoje. Wchodząc dalej, po obu stronach placu można było znaleźć stanowiska kowalskie, gdzie w ramach warsztatów można było pod okiem duńskich kowali spróbować swoich sił w kuciu noża czy krzesiwa. Spotkałem tam wiele ciekawych osób, które były otwarte na rozmowy o ostrych zabawkach. Kowale krok po kroku wprowadzali zielone osoby w tajniki swojego kunsztu, radząc i pokazując, o co w tym chodzi. Dalej było stanowisko prymitywnych narzędzi bushcraftowych. Pod okiem specjalisty można było spróbować swoich sił w zrobieniu noża czy grotów do strzał z krzemieni. Muszę przyznać, że ten warsztat mnie bardzo zainteresował i nawet już umówiłem się z tymi ludźmi na odrębny odcinek o ich profesji. W przyszłości Was zabiorę w małą wyprawę w świat prymitywnych narzędzi. Następne stanowisko było poświęcone skórze. Można było samemu uszyć sobie pochwę na nóż, pełny wachlarz narzędzi, skór i barwników kusił i zapraszał do namiotu. Pod samym lasem było ogromne tipi, w którym odbywały się warsztaty ogniowe. W środku można było wykonać świder, łuk ogniowy czy spróbować samemu rozpalić ogień od zera. Tipi zrobiło na mnie ogromne wrażenie i przyznam, że kilka razy wracałem w to miejsce, bo klimat, który tam panował, bardzo mi odpowiadał. Wszelkiego rodzaju rozpałki i narzędzia przygotowane w tym miejscu pod okiem specjalistów pomagały kursantom w pracy przy ogniu. W głębi lasu sklep rozłożył wszystkie rozmiary tarpów i wszystkie rodzaje hamaków firmy Didi. Można było sobie zobaczyć w realu, jak to wygląda, co świetnie pomagało w późniejszych zakupach. Dalej, w bardzo klimatycznym namiocie znajdowało się stanowisko do warsztatów woodcraftowych. Eksperci z tej dziedziny pomagali chętnym wykonać samodzielnie łyżkę czy kuksę, pokazywali gotowe wyroby i podpowiadali, jakich najlepiej narzędzi użyć. Na samym środku placu była prowizoryczna scena, gdzie odbywały się wykłady. No i tutaj wchodzi on, Dave. Warsztaty z Dave'em były podzielone na dwie części. W pierwszej autor opowiadał o różnicach między pojęciem bushcraftu w USA a europejskim bushcraftem. Opowiadał o terenie i roślinności, o zwierzętach, które czyhają w Stanach na potencjalnych obozujących. Największe wrażenie zrobiło na mnie, jak Dave zaczął omawiać, jaki ekwipunek powinien znaleźć się w plecaku bushcraftera. Dave pokazał nam, jakiego on używa sprzętu w lesie i dlaczego każde narzędzie powinno być selektywnie dobrane. Dużą uwagę przywiązywał do multifunkcjonalności narzędzi. Jak sam stwierdził, jeżeli jedno narzędzie w jego ekwipunku ma tylko jedno przeznaczenie, od razu to odrzuca. Pokazywał to na przykładzie kompasu. Szkło powiększające, lusterko, kompas, mała linijka, kawałek sznurka. Jeden kompas, a wiele zastosowań. Tak samo było z nożem. Dave powiedział w wykładzie, że jego zdaniem nie ma idealnego noża do bushcraftu. Wszystko zależy od tego,
do czego to narzędzie będzie używane. Więc, jeżeli potrzebujesz noża do prac leśnych, użyjesz Mory Classic. Jeżeli szukasz noża, który będzie spoczywał w Twoim aucie na tak zwany nagły wypadek, pewnie lepsza będzie Mora 511. Gerberg, czyli Mora Full Tank, pewnie lepiej nada się do ciężkich prac. Następna sprawa, którą mnie zaskoczył, to moment, w którym przeszliśmy do rozpalania ognia. Jak sam powiedział, zawsze ma ze sobą krzesiwo, które w kontakcie z nożem daje mu źródło ognia. Jest to sztuka, którą każdy leśny włóczyki powinien mieć opanowaną. Nie zmienia to faktu, że ognisko rozpala zapalniczką, żeby nie marnować czasu i energii. Dave opowiadał o sprycie, którym powinniśmy się kierować w lesie. Wspominał, że bushcraftu nikt nas nie nauczy i wszystkie filmy na YouTubie nic nie dadzą, jeśli nie zaczniemy ćwiczyć i praktykować. Wspominał o swojej książce, ale też o pozycjach Morsa Kochańskiego i Raya Mearsa. To ma być tylko początek i pewnego rodzaju wskazówka dla nas. Resztę trzeba wyćwiczyć w lesie. Dave ujął mnie swoją skromnością. Wszedł, zaczął opowiadać i można powiedzieć, że zahipnotyzował nas swoją osobą. Po pierwszym wykładzie można było podejść i z nim pogadać. W rozmowie z nim czułem się jak równy z równym. Zresztą sam później przyznał, że on nie spotyka się tutaj tylko z kursantami, ale też z przyjaciółmi. Wszystkie rady, jakich nam udzielał, były przemyślane i przećwiczone przez niego, ale sposób, jaki o tym mówił, pokazywały nam, że wie, o czym mówi i że tak po prostu ma być. Po wykładzie nastąpiła przerwa i rozpoczęliśmy drugą część, tym razem z pułapek. Dave pokazywał nam różnego rodzaju pułapki na mniejsze i większe zwierzęta. Pokazywał również, jak wykonać na przykład siatkę na ryby czy hamak i różne sposoby na łowienie ryb bez udziału wędki. Opowiadał nam historię o tym, jak polował na kojoty i czemu bardziej lubi pułapki od polowania. Zakładanie sideł w Polsce jest zakazane i traktowane jako kłusownictwo. Pamiętajcie o tym. Po wykładach Dave znalazł czas na rozmowę i podpisywanie książek. Opowiedziałem mu, ile ma fanów w Polsce i jak u nas wygląda bushcraft. Na tych warsztatach nie poznałem czegoś, o czym bym nie wiedział. Wszystkie te atrakcje już wcześniej poznałem w literaturze lub w materiałach wideo. Zobaczyłem tam jednak coś innego. Ludzi z różnych regionów, którzy spotkali się na prawdziwym święcie dotyczącym ich pasji. Każdy z każdym rozmawiał i można było poznać bardzo ciekawe osoby. Za rok Dave będzie prowadził w tym samym miejscu warsztaty praktyczne, a nie same wykłady. Na bank tam będę i zdam Wam z tego wydarzenia relacje. Cóż, powoli będę kończył. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu pokazałem Wam, jak te warsztaty wyglądały. Jeśli chodzi o organizację samego wydarzenia, sklep bushcraftbutiken.dk spisał się na medal. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do obserwowania mnie na Instagramie i Facebooku o takiej samej nazwie – Crocodile Bushcraft. Do zobaczenia na kolejnym wspólnym szlaku. Pozdro!